Cześć, w tym wideo chcę pokazać, w jaki sposób krok po kroku napisać własnego, prostego RTOS-a dla systemu wbudowanego, jakim jest na przykład mikrokontroler STM32F407 z rdzeniem ARM Cortex M4, czyli pokażę właśnie dokładnie, w jaki sposób pod spodem zachodzi zmiana kontekstu, czyli przełączanie się pomiędzy poszczególnymi taskami w RTOS-ie. Aby uczynić to zadanie możliwie prostym, zmianę kontekstu zrealizuję w przerwaniu od systika, czyli od zegara systemowego. Aby umożliwić łatwe odtworzenie programów, czyli RTOS-a napisanego w trakcie tego wideo, skorzystam z popularnej i dobrze znanej płytki STM32 Discovery z mikrokontrolerem STM32F407, który na swoim pokładzie ma rdzeń Cortex M4. To wszystko tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do przygotowania środowiska, w którym będziemy pracować, czyli pisać własny system czasu rzeczywistego. Zacznijmy od programiku GNU-Make, który nam pozwoli zautomatyzować proces kompilacji, czyli pobieramy sobie tego zipa z tej strony. Wypakujmy to archiwum sobie tutaj. Skopiujmy otrzymane katalogi na dysk C na przykładu. Widzimy tutaj katalog wykonywalny make. Spróbujmy go uruchomić. Widzimy, że wszystko działa, jednak od razu powiem taką ciekawostkę, że niekiedy zdarza się, że potrzeba pobrać te dwa pliki DLL. W tym przypadku należy po prostu podobnie wpisać w Google i pobrać. Odpowiedni błąd się pokaże po próbie uruchomienia Make'a. Przejdźmy dalej. Następnie jeszcze potrzebujemy Arnon ABI DCC. Również w ten sposób pobieramy. W tym przypadku jest dużo prościej, pobierze się prosty wizardzik i również wszystko będzie gotowe, przygotowane. Na przykładu po instalacji w moim przypadku katalog wyjściowy dla ARMA wylądował tutaj, ponieważ wybrałem sobie taką lokalizację. Przejdźmy do tej lokalizacji i widzimy, że mam tutaj wszystkie potrzebne pliki. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze OpenOCD. W tym przypadku jest również bardzo prosto. Należy pobrać te pliki oraz gdzie je umieścić. Ostatnim krokiem, gdy już mamy wszystkie trzy niezbędne programy, czyli GNU-Make, Arnon ABI, Toolchain oraz programik OpenOCD, należy dodać do zmiennych środowiskowych konta lokalizacje, w których się one znajdują. Dzięki temu z dowolnego miejsca w komanderze będziemy mogli je wywołać. Na przykład make, Arnon ABI GCC, OpenOCD version, tak? Dzięki temu będziemy mogli to zrobić. Do przykładu widzimy, że Arnon ABI znajduje się w tej lokalizacji, więc dodałem taką zmienną. Podobnie w przypadku Make'a oraz OpenOCD. Zróbmy to jeszcze raz razem, jeden raz, czyli tutaj klikamy nowy, wklejamy i to wszystko. Ważna jest teraz też informacja, że po dodaniu nowego programu do zmiennych środowiskowych należy zawsze konsolę zresetować, aby odświeżyły się ścieżki w zmiennych właśnie środowiskowych. Te wszystkie niezbędne programiki mamy do procesu kompilacji oraz flashowania boarda. Kolejnym, ostatnim etapem jest jeszcze pobranie VS Code'a, jeżeli go nie mamy. W tym przypadku również go pobieramy, przechodzimy przez prosty wizardzik i mamy pobranego VS Code'a. Nie będę tutaj przechodził, wierzę, że sobie tu widzę dasz radę. Stosunkowo proste zadanie. Przejdźmy teraz do dalszej konfiguracji. Utwórzmy sobie nowy katalog, nazwijmy go
Cortex M4 RTOS Tutorial na przykład. Uruchommy go przy użyciu VS Code'a. Ponownie sprawdźmy, czy faktycznie mamy nasze programiki w VS Code. Mimo że są one właśnie już widoczne, więc będziemy mogli z nich swobodnie sobie korzystać. Ja to jako tylko ciekawostkę jeszcze dodam, że w tym miejscu Select Default Profile mam wybrany Git Bash. Przypuszczalnie Command Prompt też będzie odpowiedni. Jeśli by coś nie działało, to po prostu proszę napisz komentarz, jeżeli to nie działa. Możesz też po prostu sobie zainstalować faktycznie Git Basha. Będzie łatwiej. To wierzę też, że znasz Gita, ale jeżeli go nie znasz, to się nic nie przejmuj. Ja tutaj skorzystam po prostu z tej komendy po to, żeby później możliwy był podgląd do tego, co robiłem, co zostało zmienione na poszczególnych etapach wideo. Także w mojej ocenie środowisko do pracy jest gotowe. Jeszcze potrzeba oczywiście upewnić się, że mamy zainstalowane funkcję IntelliSense, żeby było możliwe debugowanie kodu C i C++ oraz rozszerzenie Cortex Debug. Więcej rozszerzeń myślę, że nie jest jakoś wysoce konieczne. Zatem przejdźmy teraz do utworzenia środowiska kompilacji, czyli przygotujmy, właściwie no niestety nie będziemy pisać od zera makefile oraz procedury startupu oraz skryptu linkera. Zajęłoby to zbyt dużo czasu, więc akurat te kwestie pominę, żeby tu właśnie nie tracić na to czasu. Natomiast już pozostałe elementy będziemy wpisać razem ze Scratcha. Co prawda nie każdą linijkę, będę niektóre fragmenty wklejał, ale będę starał się je omawiać jak najlepiej będę potrafił. Także przechodzimy teraz do następnego etapu. Zatem wrzućmy sobie dwa pliki do naszego środowiska, skrypt linkera oraz plik startupu. Widzimy tutaj, że zdefiniowane są trzy sekcje w pamięci, czyli RAM oraz flash, symbol endstack, który jest później potrzebny w procedurze startupu. Widoczny jest on tutaj. Teraz przejdźmy po kolei, o co chodzi. Widzimy tutaj sekcję, jest ISR Vector, który ma być umieszczony w pierwszej kolejności we Flashu. Następnie mamy sekcję tekst, tak się przyjęło, tym symbolem oznaczamy jakby taki główny programu, który jest, no tam są jakby kod programu wykonywalny w trakcie działania programu. Read only data, czyli wszelkie jakieś konsty, które mają się znaleźć w pamięci. Następnie mamy data, czyli jakieś nasze zmienne, globalne, statyczne, które trafiają do skompilowanego kodu, które mają na przykład początkowe wartości, no bo sekcja BSS, tam się przeważnie w startupie po prostu zeruje to, co jest oznaczone sekcją BSS. To kompilator oznacza zmienne, które mają na przykład wartości równe 0. Zobaczmy, o co chodzi. Tutaj jest procedura startupu, czyli linker powinien umieścić nam pod pierwszym słowem, którym sprzęt startuje, czyli w tym przypadku widzimy, że flash to jest ten adres, więc pod tym adresem ma się znaleźć nasz wierzchołek stosu, czyli główny stos programu i później jest reset handler. No to jak sobie wrócimy do reset handlera, no to widzimy tutaj, że należy skopiować sekcję danych, czyli nasze zmienne statyczne i globalne do RAM-u. To realizuje ta pętelka napisana w assemblerze, później jest to druga pętelka. W tym przypadku, bo tu jest kopiowanie danych. No, nie wiem, czy chcemy analizować kod napisany w assemblerze, ten inicjalizacyjny wstępnie, ale tu jest skok do tej pętli i tu jest ładowanie. No, możemy się chwilkę przyjrzeć, tak? Czyli do R0 ładujemy zdefiniowany symbol w linkerze, dokładnie ten. Czyli on jest tutaj zdefiniowany. Następnie R1 tu i R2 to jest SI data, czyli kolejny symbol z linkera, który to jest równy de facto start data. Do R0 ładujemy wartość 0 i rozpoczynamy kopiowanie
danych, czyli do R4 ładujemy zawartość wskazywaną przez R2, czyli to z offsetem jakby tym 0, nie? Czyli ładowaliśmy dokładnie to do R4. Później umieszczamy w R4 to wskazuje R0 z przesunięciem R3. Okay, no i teraz do R3 robimy to, co jest w R3, dodać 4 i tak dalej. Nie? No, można sobie poanalizować. Tu jest compare. Chodzi o to, że jeżeli R4 i R1 nie, bodajże będą sobie równe, no to wtedy tej instrukcji nie wykonamy. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo nie widzę, żeby była potrzeba analizy tego kodu startupowego. Tu mamy kopiowanie tych zmiennych globalnych i statycznych z jakimiś wartościami. Tutaj sobie kopiujemy zmienne, ustawiamy wartości zerowe zmiennym, które mają mieć właśnie wartość 0, czyli które trafiły tu do tej sekcji BSS. No i następnie już tylko przeskakujemy do funkcji main programu, czyli do naszego jakiegoś tam maina. To jest jakiś tam symbol, który gdzieś powinien być zdefiniowany. No i on tu będzie zdefiniowany w tym pliku main.c. Dobrze, no to jeżeli byśmy się uparli, to możemy spróbować na przykład skompilować sobie ten nasz plik main.s. Za chwilkę znajdę poleconko. Na przykładu możemy spróbować skompilować nasz plik assemblerowy, czyli zamienić go z pliku .s, czyli ten nasz kod, który tu mamy, na plik obiektowy. Musielibyśmy skorzystać w tym celu z takiego poleconka, no co się nie wydaje zbyt wygodne. Za każdym razem każdy plik kompilować, przekompilowywać, jeszcze wydają jakieś różne zależności, więc kompilację możemy sobie zautomatyzować przy użyciu właśnie Makefile'a i w tym przypadku podobnie działa na przykład QPDE, że kompiluje, że tworzy jakby Makefile, które następnie właśnie są używane do automatyzacji procesu kompilacji. Ten Makefile oraz no tutaj te startupy oraz scriptingera zmodyfikowałem, udostępniane przez ST właśnie skrypty, właśnie tę procedurę startupu oraz scriptingera oraz plik Makefile wygenerowany QPDE. Postarałem się to wszystko maksymalnie uprościć, dzięki temu powinno być to czytelne. No nie chcę też tu omawiać wszystkiego na temat Makefile'a oraz no, co tutaj jest w tym pliku. Jest to do poczytania. Pokażę jedynie stronę właśnie GCC oraz gdzie szukać właśnie tych flag, jakie należy użyć, aby kompilować poszczególne pliki. Poszczególne jakby no, flagi kompilacji dla kompilatora. No, najlepiej to znaleźć na jego stronie. To jest no, takie dość liczne. Tu mamy na przykład podsumowanie dla wersji GCC 12, jakieś różne opcje, flagi, które występują. Wszystko można sobie odszukać. C Language Option, szczegóły dotyczące poszczególnych flag. Możemy też przejść do flag dla ARMA. Będziemy je widzieli tutaj. Przykładu za pomocą flagi entum wybieramy, czy mamy wykonywać, czy skompilowany kod ma generować kod dla instrukcji ARM albo TUMP. No i taka ciekawostka do poczytania. Wsunąłem tutaj include do CMSIS-a, nie będziemy z niego korzystać, nie potrzebujemy tego nagłówka. To co mamy będzie nam wystarczające, wszystko co zrobimy napiszemy już dalej z dokumentacji. Oczywiście dalej fragmenty będę kopiował, jednak już ten kod będzie no, pisany jakby z palca samodzielnie. Zweryfikujmy, czy się wszystko nam skompiluje. Jak widzimy, tak. Mamy też już wszystko gotowe, zatem możemy spróbować to zdebugować. Ja mam tu już gotową konfigurację dla VS Code'a. Pozwolę sobie to też skopiować jako ostatni element. A więc tutaj
mamy nazwę pliku wyjściowego. W tym przypadku nam się wygenerował taki samplik, ponieważ użyłem takiego gotowego makefile'a samego. Jest na moim kanale już wideo, w którym omawiam w jaki sposób i co się dzieje podczas oraz jak przygotować właśnie to środowisko debugowania oraz szczegółowo omawiam przygotowanie procesu debugowania, jak i Więc odsyłam Cię, widzu, do tego tu wideo, jeżeli Cię to ciekawi. Zatem mamy już właśnie wszystko gotowe, skopiowałem co trzeba, wciskam teraz sobie przycisk Cortex Debug. Sprawdźmy, czy wejdziemy sobie do maina. Tak, weszliśmy, widzimy tu właśnie fajniutko stwierdzenia oraz FPU, więc jest wszystko spoko, wszystko mamy fajnie, możemy działać. Tu jeszcze pytanie, czy się działa Enable Hex Mode. O, i teraz widzimy wszystko w heksach. Mamy tu rejestry, zmienne statyczne, globalne, nic tu nie ma. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zapisać nasz aktualny stan programu i skorzystam w tym przypadku z Gita. Jak mówiłem, jeżeli znasz, to będę doskonale wiedział, co ja robię. Jeżeli nie znasz tego programiku, to nic straconego. Tak, i teraz mamy już dwa komity, dwa zatwierdzenia, do których możemy się odnieść. Przepraszam, jedno, to ten build system ready, lub też graficznie. Widzimy, że mamy pierwsze zatwierdzenie, build system gotowy. Możemy przejść teraz sobie dalej. Jest to możliwie prosto zrealizowane, wejście do maina na tym mikrokontrolerze, który sobie wybraliśmy. Więc możemy teraz kontynuować. W tym celu należy udać się do dokumentacji rdzenia. Otwórzmy w międzyczasie taki plik readme, żeby gromadzić dynamiczne linki. W pierwszej kolejności tu otwieram dokumentację manuala od ST. Pobiorę go dokładnie na pulpit do katalogu Cortex Video Tutorial. Róbmy sobie na przykład katalog Docs. I fajnie. Możemy teraz już przeglądać sobie te pliki bezpośrednio w VS Code, jednak ja preferuję korzystanie z przeglądarki, więc będę kontynuował w przeglądarce. Będę też raczej głównie korzystał z dokumentacji od ST, jest dla mnie przyjemniejsza, jakoś jestem z nią lepiej zapoznany. Przypomnijmy też generalnie, co ma robić RTOS kernel, czyli w skrócie przełączać nam konteksty w funkcje, czyli jak pokazywałem na początku wideo, no tutaj jest to SVC, czyli ten taki PendSV, jeszcze tu nie chcę wchodzić w teorię, tam jakieś priority schedulery i round robiny i tak dalej. Chcę po prostu napisać, pokazać, w jaki sposób jest ten context switch i to spróbujmy właśnie zrobić bez jakiegoś tam udziwniania i wchodzenia w całą teorię, ale to jest zawsze bardzo podobne, więc jeżeli zrozumiesz to, co ja tu przedstawiam, czytając to, co jest w internecie, z całą pewnością sobie poradzisz, będziesz wiedział, o co chodzi. Więc jeszcze raz umieszczam tutaj taki template naszego systemu, czyli co my chcemy zrobić? Osiągnąć taki fakt, że będziemy się przełączać pomiędzy dwoma taskami, czyli stąd tu. Później pomyślimy ewentualnie co dalej, powiem Ci jak dalej. Dobrze, musimy wrócić do dokumentacji. Tu mamy instrukcję, programming model.
Co nas interesuje w przypadku implementacji naszego RTOS-a? Z całą pewnością stos rejestrów. Widzimy tu rejestry od R0 do R15, zatem jest ich łącznie 16, bo liczyliśmy od 0. Tu mamy rejestry Data Stack Pointer i MyStack Pointer. To się przełącza za pomocą tego rejestru control. To nawet nie będziemy chyba wnikać, bo nie wiem, chyba nie mam ochoty tak implementować, że MSP i PSP, tu dam sobie raczej z tym spokój, będziemy korzystać zawsze z MSP. Dobrze, myślę, że tutaj tak wszystko pokrótce, ale ważniejsze jest tu wchodzenie do Exception Entry and Return. No to tu jest taka, też nie wiem, czytam tych szczegółów, bo trochę to znam i nie mam ochoty na to tracić zbyt dużo czasu. Widzimy tutaj ten stos rejestrów. To mamy rejestry rdzenia, a to są rejestry FPU. FPU nie będziemy uwzględniać, bo chcemy zrobić jak najprostszą możliwą implementację. Więc musimy zrzucić, jak przechodzimy zmieniamy context switch, no to żeby całkowicie jakby przerwać kontekst, musimy przerzucić te rejestry, zrzucić je w context switchu. Za chwilę to pokażę, o co chodzi. Tu mamy natomiast rejestry, które się automatycznie przełączają, czyli jeżeli wbijamy się w przerwanie, to jakby kontroler przerwań na stos, czyli na wskaźniku stosu, umieści nam te rejestry. OK? Automatycznie, więc jak wchodzimy do przerwania, możemy korzystać z tych rejestrów i nie musimy ich jakby wypychać na stos, bo one już są na stosie, więc to jest tak jakby jasne, więc jak przełączymy na przykład kontekst, czyli zmienimy program stack jakiś tam pointer, tak, czyli PSP, zmodyfikujemy jego wartość i wyjdziemy z przerwania, tak, no to pobierzemy rejestr automatycznie z innego PSP. Tutaj też nadmienię taką małą pomyłkę ciągle wprowadzam. PSP i MSP, no to tu zobaczcie, mamy jedno na myśli, nie? Ok, no to na podstawie tego, co powiedzieliśmy, wpiszmy sobie nowy OSKernel C. Załączmy do tej pliku od razu standardowe typy int i od razu chciałbym dodać dwie definicje. Załóżmy, że będziemy tworzyć sobie 3 taski, tak? I każdemu z nich przydzielimy stos o wielkości 100 słów. Czyli jak pamiętamy w startupie, mieliśmy jakiś tam wierzchołek stosu, który był tu przypisany. Wówczas program zaczął wykonywać, wywołując nawet chociażby naszą funkcję main, wrzucił jakieś dane na stos, jakieś rejestry za pomocą instrukcji push, tak? I stos zaczął rosnąć w dół, czyli rejestry zostały odkładane w dół. Teraz my chcemy zdefiniować nasze taski, by każdy z nich miał swój stos. Jakiś wskaźnik stosu, jakieś miejsce pamięci, bo to jest generalnie pamięć RAM, tu mamy MSP, DSS i data. Tu będzie każdy z nas tasków miał jakiś swój stos, jakąś pamięć. No jeżeli, wiadomo, wywołujemy kolejne funkcje, no to odkładamy coraz więcej danych na stos. No i wtedy możemy na przykład najechać na następny raz. No, tego na przykład z tym zawsze uniknę, bo wtedy piszemy pamięć, której nie powinniśmy pisać, to mamy taki zwany stack overflow, nie? No to dobra, to mamy już teraz zdefiniowane 3 wątki i wielkość stosu. Teraz jakby musimy się zastanowić, bo mamy te rejestry, więc jakby run robi, czyli chcemy kręcić na przykład w kółko tylko, nie? Więc jakby zróbmy sobie taką strukturkę, która wskazuje nam na obecny wierzchołek stosu i na następny. I ta strukturka wskazuje na samą siebie, ok? Czyli mamy aktualny i następny wskaźnik stosu. To jest, myślę, że proste, zrozumiałe. Potrzebujemy jeszcze tutaj tak, o, i teraz potrzebujemy 3 takie struktury. Będziemy mieli 3 wątki, więc pierwszy task będzie wskazywał w tym polu, miał następny task, tak? A obecny będzie miał w tym. Okay? I tak aż do końca. Zaraz to się wyjaśni. Zdefiniować też musimy sobie takie coś, czyli task control get stos, czyli wielkości 3 na 100. Za chwilę
też to się powinno wyjaśnić. Teraz to zaczyna się robić troszkę trudniej. Zdaję sobie sprawę. Mi też jest trudniej przez to tłumaczyć. Tu mamy na przykład 0, tak? Więc tu do tego zerowego pisaliśmy to. 16 słów, tak? 16. Zatem nasz stos będzie miał 16. W jaki sposób? Od 0 do 11, 12 też, tak? Czyli to jest 13. Stack pointera nie będziemy już zrzucać w naszych funkcjach przyłączających kontekst, jak powiem. Wrzucamy też link register i PC i to. Zatem jest łącznie 16. Od 0 do 12 jest 13, 14, 15, 16. Ok, to mamy to. Przygotowaliśmy miejsce, będziemy to używać, znaczy nakładać na stos na inicie pomocą instrukcji pop, tak, czyli będziemy zdejmować to ze stosu, więc to nie będziemy używać instrukcji push przy inicjalizacji kernela, ok, tylko instrukcję pop. No, mam nadzieję, że to się też za chwilę wyjaśni. Będziemy już pisać tą funkcję uruchamiającą scheduler launch. W rejestrze tym EPSR, tak, musieliśmy włączyć instrukcję P. No bo też ten rdzeń nie może wykonywać instrukcji ARM, więc to też musi być po prostu uwzględnione. To jest też reset state tego rejestru, tak? EPSR, tbit, może gdzieś tu znajdziemy. Tak, tu jest ten reset value, tak? To trzeba uwzględnić, żeby zainicjować nasz stos z tą wartością. Generalnie poza tym mamy wszystko wypełnione zerami. Tak, czyli instrukcją pop będziemy przywracać te nasze zera, czyli jak tu wpisałem sobie minus 16, bo generalnie są zera, więc jak mam, może narysujmy to na rysunku, nie? Jak mamy gdzieś stos, ja ustawiłem sobie, że ten stack pointer będę miał gdzieś tu, nie? Czyli te nasze minus 16, nie? No to odłożę cały ten instrukcjami pop, tak? To były same tam zera od góry do dołu, nie? Tam 0 i tak dalej, były różne zera. Więc ja teraz stąd dojdę dotąd, tu do szczytu dojdę. Ok? Więc zdejmę faktycznie te zera. Ok? I ten tbit z tego rejestru PSR. Odwołam się do tego, jak będę implementował funkcję launch lub context switcher. Bardziej, że chodzi o funkcję launch. Ale dobrze, no to stos mamy zainicjowany, stos, który będzie działał. I mamy R0 do PSR, za wyjątkiem stack pointera, który będziemy przełączać sobie oddzielnie. I nie będziemy go puszować ani popować za pomocą takich instrukcji renderowych, które zresztą są tu zdefiniowane. Następnym krokiem jest to słówko kluczowe round robin, tak? Czyli okrężny. Okay? Więc musimy okrążać dookoła, nie? Jak mamy taski, nasze 3 taski, no to musimy po prostu latać w kółko, nie? Raz musimy odpalać T1, później tam T2, tak, i T3. No i generalnie one tam muszą sobie jakoś tam śmigać, nie? Czyli T1 musi przełączyć nam się do T2, no i T2 powinien pójść nam do T3, tak? I tak kółeczko, nie? No to spróbujmy to zrobić jakimś tam okresem. No my sobie przyjmiemy, że z okresem 1 ms, ok? 50. Więc sobie będziemy tak, chcemy, żeby tak się kręcić z okresem 1 ms. T1 wywołać za 1 ms T2, za 1 ms T3, dobra? Więc tak, trzeba by było taką funkcję utworzyłem sobie, najprościej jak się dało.
Podczas tej funkcji ta instrukcja assemblerowa, ona całkowicie wyłącza przerwania. Spróbujmy sobie odnaleźć może tak dla normalności, dla treningu. Change the disable interrupts, ok? I jeżeli piszemy to, set the pre-mask clear fault mask, set or clear fault, set or clear pre-mask. Więc disable interrupt, enable interrupt. Generalnie to się odnosi. Ja przepraszam, że tak mylę, bo ja też tam nie czytam assemblera na co dzień i nie pracuję z tym językiem. Więc się troszkę mieszam. To jest CPSID, CPSIE. Okay? Tymi instrukcjami. To mamy do primaska, nie? On jest tu. OK. I jeżeli go możemy właśnie ustawić i modyfikować za pomocą tej jednej instrukcji. Żeby było jakby szybciej, prościej, to robimy. No i tu ja sobie zrobiłem taką stawkę assemblerową w ten sposób. Tu w sumie tą makro też trzeba było skopiować. Nie wiem, dlaczego coś mi się czasami błędy w kompilacji pojawiały, więc sobie to definiuję w ten sposób i mam pewność, że to będzie działać. To ta stawka assemblerowa. No. Więc super, no. Mamy. Co ta funkcja robi? To są właśnie disable, jak już powiedzieliśmy, i enable interrupt. Więc no, to można by było sobie teraz wziąć i zdefiniować jakieś takie makra, ale już zostawmy tak jak jest. Szkoda na to tracić naprawdę czas. Dobrze, co teraz tu robimy? Widzimy, że tu mieliśmy ten blok, który stanowił taką listę jakby tasków, nie? Czyli ten taki, chcemy to zakrążyć, czyli jakby ten zerowy wskazuje na następny. Następny jest pierwszy, tak? A następny w swoim bloku wskazuje stack pointer na swój aktualny, czyli na swój, tak? A następny wskazuje na następny, czyli na drugi. Okay? Ale drugi, jak jest, to następny wskazuje zerowy. Czyli jak mamy ten rysunek, to jest to oczywiste, nie? Że jakby pierwszy w tym swoim wskaźniku, w tej swojej strukturze, tej, wskazywał na ten task, nie? Na ten, w sensie ten w swojej strukturze next wskazywał na ten task, tak? A ten T2 wskazywał w swojej strukturze na ten T3, ale ten T3 musi wskazywać na T1 i mamy wtedy kółeczko. No to właśnie zrobiliśmy, ok? No i teraz po kolei, dla każdego z tych tasków, które chcemy, musimy zainicjalizować mu stos wraz z wskaźnikiem do funkcji, którą będziemy chcieli później wywołać. Czyli ten taki adres. No i teraz co się kryje? Dlaczego tu jest -2? Jak już zainicjowaliśmy ten stos poprawnie, czyli te rejestrzyki sobie ustawiliśmy, no to pasuje właśnie do PC, bo to jest nasz szczyt, czyli ten -1, a to jest nasze -2. No to tu trzeba wpisać właśnie tą funkcję, czyli adres skoku, no bo PC to jest program counter. Tam wykonywane mają być instrukcje stąd, czyli w tym przypadku wywołać funkcję programu countera, czyli na przykład T0 to jest wywołać to. Ma wejść tu, nie? Tu jest ten adres, po 10 minutach później możemy popatrzeć po kompilacji, co się tu wykompiluje w tym obiekcie, jak go tam zdampujemy. Także myślę, że tu jest to jasne. Potrzebujemy nowej zmiany. Po co? Za chwilę powiem. To jest do dalszej części algorytmu. Spokojnie, generalnie już kończymy, nie? Tą najtrudniejszą część, także zaraz będzie z góreczki. Może to sobie sądzę tu. I teraz to jest wskaźnik tego samego typu. Ok? Ten wskaźnik, jak będziemy tak sobie krążyć, no to ten current pointer będziemy sobie pobierać. No i poprzez to, że go znamy zawsze, jest on globalnie znany, ma stałe swoje miejsce w jakiejś tam pamięci, no to jak wyjmiemy jego adres i później się odwołamy tu do next, to automatycznie wiemy, który stos załadować będziemy wiedzieli. To jest takie, teraz nie jasno, ale to no naprawdę nie wiem jak to prościej na tym etapie powiedzieć, więc
Odwołam się do tego za chwilkę. Dodam też taką funkcję. Po co ją teraz dodaję? Wyłącznie po to, żeby zablokować przerwania w trakcie wykonywania tej funkcji. Tak dla jasności potrzebujemy tego jednego makra, które jest do tego potrzebne. Miliswiek. OK. Wróćmy to. Tutaj będzie. Tak. No i dobrze. Skąd wziąłem to? Nie ustawiam na to paralel, jak zauważyliśmy. Default jest 16 MHz. No ja tu używam tego SMA, ale no to tam ma mówię znaczenie, jak już działamy tylko na ARMie. Dobrze, więc tu wyłączyłem sobie przerwania na czas później, że jak będę wykonywał tą funkcję. W zasadzie mógłbym wywołanie tej funkcji wrzucić tu, ale to na razie zróbmy tak jak jest. Chcę już trzymać się tego, co mam napisane obok, coś co działa, tak? Czyli wyłączam tylko przerwania, chcę mieć pewność, że nic nie wywłaszczy, tak niby dla formalności, co prawda przerwania i tak to nic nie wywłaszczy, bo nie ma. No ale właśnie idźmy dalej. Przerwania jest cały czas wyłączone, więc w trakcie działania tej funkcji też będą wyłączone. Okay? Teraz trzeba napisać właśnie taką funkcję, która nam zdejmie rejestry z tych naszych stosów, które przygotowaliśmy, bo no tu przygotowaliśmy dla tego taska i dla tego taska ten nasz stos rejestrów, czyli ten stack, ok? Natomiast no, current pointer, jak patrzymy na tą strukturę, to ona, jakby jak przypiszemy jej adres, to mamy tą zmienną, nie? Czyli to. Mamy ten aktualny jakby stack pointer, tu, pod tym current pointerem, ok? Tu. Czyli ten task zerowy. Musimy to napisać funkcję, która będzie nam zdejmować te stosy. Zdejmie nam ten stos po raz pierwszy, zainicjuje nam to, że wejdziemy do tego taska przy użyciu nowego stosu. Więc no, jakby napiszmy to. I ja w tym celu stworzę sobie nowy plik, tak będzie najłatwiej niż bawić się jakieś tam właśnie stawki assemblerowe. Więc no, zrobię sobie taką funkcyjkę. To jest ta funkcja. Może omówmy, co ona robi w pierwszej kolejności. Więc tu ładujemy ten current pointer, tak, jak go przypisaliśmy. Więc mamy w tej chwili wyjęty ten wskaźnik. Tak, czyli tu go już ustawiliśmy w wywołaniu tej funkcji, więc znamy go. Wyjęliśmy, że to jest póki co wskaźnik znajduje się w R2 po tej instrukcji, tak, czyli tu wskazywaliśmy jakieś miejsce pamięci, tu wyjęliśmy miejsce spod tego wskaźnika, ok? Ale co my tu mamy? No mamy wskaźnik, tak, no bo tu jest właśnie ten wskaźnik zdefiniowany, nie? No ale teraz chcemy jakby wartość wyjąć, bo my wyjęliśmy znowu tylko wskaźnik. Teraz chcemy już wyjąć wartość, załadować ją bezpośrednio do stack pointera, ok? No bo mam nadzieję, że mnie rozumiesz, bo tu był wskaźnik, nie? I tu był wskaźnik, więc trzeba było wyjąć jakby wskaźnik, załadować do R0, wyjąć wartość spod wskaźnika, czyli de facto ten current pointer, a później dopiero stack wskaźnik przypisać do SP. Teraz co robimy? Tu zdejmujemy te rejestry, które zdefiniowaliśmy sobie tu, czyli no tu mamy te takie zera, nie? To sobie zdejmujemy te zera, później te R0, R3 sobie zdejmujemy, tak nasz stos był napisany tu, no to sobie tam no generalnie zdejmujemy, no taką mamy konwencję, tak sobie przyjęliśmy, można byłoby tak naprawdę tę instrukcję przypuszczam zamienić, no ale trzymajmy się. Przywracamy też R12 oddzielną instrukcją. Tutaj sobie pozwoliłem do pisania komentarzy. Co my tu zrobiliśmy? Dodaliśmy do stack pointera 4, czyli to było R12. Generalnie tu zdjęliśmy jakby 9. 12, 13, tak? Czyli doszliśmy dotąd. Następnie w naszym stosie jest zdefiniowany LR, link register, ale go nie definiowaliśmy w naszej funkcji, tylko
tu wpisaliśmy ten program counter, czyli tu do stack -2, ok? Czyli jakby pomijamy to, czyli ten link register de facto pomijamy, bo on jest w tej chwili zerami, ale program counter mamy zdefiniowany, to link registera go wpisujemy, ok? Dlaczego? Za chwilę powiem. Wtrącenie, ja tu miałem błąd tam w komentarzach. Chodzi o to, że tu odebraliśmy -1, tu wracamy na 0. Tutaj, nie? Bo jak było tu -16, było -2, to tu już było -1, tu jest -0. Mała pomyłka, sorry, w repo jest już też poprawione. No, a ta instrukcja assemblerowa bx link register, czyli wróć do link registera, czyli de facto skocz tu, ok? Dlatego pominęliśmy ten link register, który był na początku zainicjowany z zerami. Stąd robiliśmy skok tu. Tak się definiuje, tak się skoczy, tak jest w dokumentacji, że generalnie skoki robimy do LR, jeżeli chcemy zrobić powrót, bo jakby adres powrotu jest automatycznie wpisywany do tego rejestru po wykonaniu instrukcji B. Więc sobie robimy to. Mam nadzieję, że to jest takie jasne. Dobrze. No to tu mamy taki szablon tej kolejności, tak? Czyli w pierwszej kolejności inicjujemy kernel, włączamy przerwania, następnie zdefiniujemy taski, a teraz trzeba by było uruchomić go, czyli mu zacząć wykonywać jakieś taski. No to najlepiej ten pierwszy, a później trzeba by było jakoś opracować, za chwilę trzeba jeszcze będzie metodę, która będzie to właśnie okrążać, czyli musimy jeszcze też dopisać funkcję, która będzie tu krążyć. To będzie wszystko. No to teraz się może zajmijmy właśnie napisaniem tej funkcji, która będzie realizować to okrążanie, o którym tu mówiłem, nie? Czyli to przerzucanie tych całych stosów, tych kontekstów w kółko. No to będzie też stosunkowo prosta funkcja, no niestety też w assemblerze. Także no, musimy tu znowu pomyśleć. I teraz tak, wróćmy sobie tu. Co się dzieje? Jeżeli my wchodzimy w przerwanie, tak, ten WIG odkłada automatycznie nam to za nas. Nie musimy tego robić, więc możemy korzystać sobie z tych rejestrów R0, R3 bez odkładania ich na stos, czyli jak był jakiś, tylko że ja tu mówię, nie przełączam się pomiędzy MSP, PSP, korzystamy czas z MSP i się nie bawimy, więc to jest trochę niebezpieczeństwo, bo przerwania będą korzystać z stosu taska. To taka uwaga, o ile dobrze myślę, o ile nic nie mylę, bo też dawno już tam się tym tematem interesowałem, tak przyznam sobie już dawno po jakimś tam czasie. Więc jeżeli tu się nie mylę, więc to jest, to widzę na uwadze, taką tą ciekawostkę, to jeszcze będzie kilka niebezpieczeństw w tym RTS, na który napiszemy, ale to później ci powiem, ale będzie działał jak taki prosty kontekst switcher, będzie to fajnie działało. A to powiem Ci też, jak to później naprawić, o co chodzi, także to spokojnie. No to dobra. To mamy to zrzucone, więc możemy z tego korzystać, niby nie. No ale to cały kontekst switch, żeby zrealizować, no to ok, no to się zastanówmy. Mamy tutaj, to będzie nasz kontekst switcha, czyli cyklicznie ten handler będzie wykorzystywany, ten system zainicjujemy, że będzie się odpalał co 1 milisekundę to przerwanie. Więc teraz tak, wyłączyłem to przerwanie. I teraz tak, jestem na jakimś stosie, nie? Czyli jestem gdzieś tu mam jakiś tam stos, nie? No to wypycham na niego rejestry pozostałe, czyli te R4 i R11, bo te już były odłożone, więc muszę tylko odłożyć te. Okay? I teraz no to lecimy w sumie dalej. No. Odłożyliśmy już rejestry. Teraz do R0 ładujemy current pointer i wyjmujemy z niego wartość. Okay? Mamy tu instrukcję LDR. Teraz jest instrukcja store, czyli umieść. Czyli mamy tu wartość. Czy jakby tego wskaźnika, tego tam, gdzie chcemy coś zapisać. Więc tam zapisujemy sobie ten sam pointer do tego current pointera, ok? No i to mamy zrobione. Teraz jakby robimy context switch. Czyli patrzymy, no bo
tu jest przesunięcie o 4, czyli R1 tu, nie? Current pointer. Czyli mamy ten current pointer. To on już jest, zapisaliśmy w tamtej poprzedniej instrukcji, więc tu, to zapisaliśmy. Teraz następny musimy odczytać. Więc tu robimy ten offset o 4, bo to jest int 32 i to jest int 32, bo to jest ten sam typ jakby, nie? Więc przesunęliśmy się o 4, ten R1, tak? No i mamy generalnie nexta w R1, ok? Teraz R1 nie, ładujemy do R0. R0 to jest current pointer. Czyli next ładowaliśmy do R0. No logiczne, nie? Zrobiliśmy kółko, nie? Czyli jakby no next do aktualnego. No, mam nadzieję, że to jest jasne. No. Nexta tak, nexta wrzuciliśmy do aktualnego, ok? No i fajnie, tak? No i teraz tego tak naprawdę, bo to zrobiliśmy tu. No i ten next dalej jest w tym R1. Moglibyśmy to równie dobrze zrobić z R. Zaraz. Aha, przepraszam. Store załaduj do R0. Loader załaduj z R1. R1 to jest to. Tu ten next. No więc dobrze. Więc ten next wyjmujemy do stack pointera bezpośrednio i zapisujemy go jako aktualny. Ok? Zrobiliśmy taką tą podmiankę, która... No dobra, jest już późno. Sam się chyba trochę pogubiłem. Pisałem w komentarzu. Jeszcze raz. Odczytaliśmy aktualny wskaźnik, pod którym należy umieścić stack pointer. Tak? Zrobiliśmy to w tym miejscu. Okay? Tu mamy tą zmienną, ten wskaźnik, który się składa z tych dwóch pól. To jest jak jakiś wskaźnik na jakąś taką strukturkę, takiego typu. Więc wyjęliśmy ten current pointer, który mamy teraz. Zapisujemy do niego nasz obecny stack pointer, który nie został zrzucony przez HW. Zapisaliśmy go tu, czyli dokładnie tu. Okay? Odczytujemy następnie, czyli ten. Okay? Dół do R1. Dlaczego? Bo jest ten offset o 4, czyli tu jest int 32, 4. Dobra. Teraz ten R1 wpisaliśmy jako obecny do tego wskaźnika. Tu jest ten wskaźnik, nie? Czyli ten obecny teraz jest tym następny, czyli ten następny jest teraz obecny. Ok? Teraz ładujemy do stack pointera, czyli stąd bierzemy, tak? Czyli jak to moglibyśmy, no, nieważne, bierzemy po prostu z R1, czyli ten nasz obecny, tak? Bierzemy do stack pointera. Okay? Nie mieszajmy już. No dobra, czyli tu, tak jak wcześniej, wrzucaliśmy tu kontekst, instrukcją push, no? To pozostałą część, czyli to R4, R11, musimy popować, czyli przywrócić ze stosu. Czyli mamy już nowy wierzchołek stosu przywrócony tu, bo ten stack pointer nadpisywaliśmy. Tym następnym, który tam był tu, czyli ten next pointer, czyli ten typ tego task control bloku, nie? Czyli o to. Czyli ta następna taka jakby strukturka tu takiej samej siebie, ok? Dla mnie nie potrafię tego wytłumaczyć, no, ale wierzę, że coś temu przyjrzysz, to zrozumiesz. No i później już jak tu wyłączyliśmy przerwany, no to je włączamy, a resztę robi hardware, czyli zmieniliśmy stack pointer, no to automatycznie już to załatwi nam hardware i zdejmie nam te rejestry ze stosu, tylko że z innego, no bo jest już inny stack pointer. Także no, to mam nadzieję, że jest jasne. Ten już assembler mamy załatwiony, nareszcie. Serdecznie mam dość. Pozostało tu jeszcze przekopiować symbole, które są być może potrzebne, mniej lub bardziej, ale są potrzebne. Tak.
Tu mamy te funkcje, że one są globalne, że będą zintegrowane z zewnątrz, więc no, tak funkcjonuje i tak dalej. No to jest wszystko, także nareszcie mamy załatwiony assembler. Tyle z assemblerem. Koniec, jestem zadowolony. Wracamy wreszcie do ukochanego C. Dobra, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Pozostało nam tak naprawdę uruchomić Systic i już nasze konteksty będą się przełączać. Więc użyjmy po prostu tej funkcji. Ja tutaj wrzucę od razu tak kilka pierdółek. Teraz powiem, skąd je wziąłem, jakie wymyśliłem. No, też je spodziewałem z Simsisa, ale to zaraz powiem, jakie sobie wyjąć. Syspri tu jest to, czyli idziemy sobie tu, Core Peripherals i musimy odszukać sobie ten adresik ed20 System Timer. Dobrze, czyli System Priority 3 rejestr, tak? I on jest zdefiniowany pod tym adresem, wbijamy sobie tu. Więc to jest ten taki define i on odpowiada nam za PendSV i Systica. Okay? Więc zobaczmy sobie. Priority of System Handler 15, bity 31 to 24. Czyli bity 31 24, tak, no to tu co zrobiłem? No czytałem ten syspri 3, tak, czyli tu mamy to i, czyli odczyt, i tu jest loop e, czyli 14, no i wpis do tego rejestru, czyli de facto jakiś niski priorytet ustawiłem Systicowi. Systic zdefiniowałem też jako adres pamięci, czyli sysbase. Przejdźmy sobie ponownie do Peripherals. I teraz mamy tu adres E10, czyli sysbase, było tu 00, ale tu jest ten 010, wiemy już, że jest 10. Lecimy dalej, offset, teraz tak, struktura Systic Type, czyli widzimy, że mamy te 4 rejestry, one są też ten, czyli mamy tu raz, 2, 3, 4, taką samą strukturę zdefiniowałem tutaj. Ja mam już to samo co w Simsisie, ok? Mogę teraz lecieć sobie dalej. Control Register. No to sobie lecimy do... Tu mam Register mapę, ok. Więc teraz mamy Systic Reload, System Control. Co ja tu zrobiłem? Do kontrola wpisałem 0, tak? Czyli tu za HB przez 8. Option request. Liczenie do 0 i uruchomiłem go. Control Disable. Musiałem zrobić Enable. Tu zrobiłem Enable. No, tu go wyłączyłem. Później tu go włączam ponownie. Czyli de facto robię Control Enable. Counting down to 0 i processor clock, czyli za HB, czyli nie dzielę przez 8. OK. Value, czyli tu jest to inicjalizuje, że load. Do loada to jest wartość, do której ma doliczyć, bo on tu liczy counting down to 0. No ok, czyli liczymy od jakiejś wartości, czyli reload value. Jak się przeładuje, to ma osiągnąć ten value, czyli loada, robimy counter na razie millisecond per scalar. Czyli to jest jakaś tam na przykład zmiana, którą ustawiamy sobie. I to jest czas jakby tego takiego cięcia, nie? Czyli jak sobie policzmy, nie? Tak zadefiniowałem sobie dziwacznie, nie? Ale jak mamy 16 mega, jeśli założymy, że mamy bus frekwencji 16 mega i milis per scalar, na przykład dyszkę, tak, co mamy tu, to teraz lecimy. 16 mega dzielimy na 1000, mamy 16 tysięcy, tak? Teraz to razy 10, to jest 160. No i teraz tak, 1 podzielić na 16 mega, tak? No i teraz razy to 160, to mamy 10 milisekund, tak? Czyli na przykład w tym przypadku, pokażmy obliczenia, będziemy mieli 10 milisekundowe to odcięcie, czyli co 10 milisekund będziemy mieli przerwanie od Systica. Przerwanie od Systica oczywiście mamy zdefiniowane tutaj. To jest ten nasz kontekst switcher. Czyli
Najprostsza implementacja context switchera. No to co? To mi się wydaje, że mamy wszystko. Sprawdźmy i spróbujmy właśnie całość teraz skompilować. Wrzućmy sobie tą funkcję. Wrzućmy sobie tą funkcję. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Nagłówka pozwolę sobie skopiować. Tak. Czyli te funkcje zdefiniowaliśmy sobie w tym pliku, to tu wrzuciłem tylko tu device header oczywiście nam niepotrzebny. Sami wszystko napisaliśmy, więc nie mamy żadnego CMSIS-a. Użyliśmy gołej dokumentacji i nie mamy tu żadnych includów. Nie mamy nic, mamy tylko assembler i odrobinę kodów C. Dobra. To co? Teraz nam się to na pewno nie skompiluje. Musimy jeszcze załączyć, wiadomo, oskernel H. Musimy jeszcze pewnie tu wrzucić coś mu tam dodać, żeby wiedział, że ma to kompilować, nasz skrypcik w makefile'u. To były assemblerowe źródła. Z C źródeł będzie miał jeszcze to. Dobra. Sprawdźmy, czy się już uda. Mamy sporo błędów. Dobra. Oskernel launch. Tutaj ten czas cięcia sobie tak zdefiniowałem. No to co? No to 10 unsigned. Na przykład, że 10 milisekund będzie działał. Task 0, task 1, task 2. Ok, dobra. No tak. Tu jest nasz mail. Także tam, jak było, widziałeś, że źle wklejam, to mnie tam możesz w głowie poprawić. Mamy jakiś input declaration. Nichinowi os scheduler launch w oskernel C. Ale przeszło. To zadziała. No to uruchommy naszego RTOS-a. Ciekawe, czy to działa. Debugujemy. Cach. Wow. Udało się. Okej. Okej. Działa, działa, działa. Okej. Trzymajmy. Global. Set value. Disable hex. No generalnie wow, działa. Spróbujmy coś dorobić, żeby to nam działało nieco lepiej, żebyśmy mogli coś więcej zobaczyć. Dodam taką funkcję, czyli ostRadial. Ta funkcja generalnie no, wywoła nam tak jakby przerwanie po prostu systika, czyli wyrzucimy, no zmienimy wtedy kontekst, tak, od razu, natychmiast. Weźmy sobie to tu. No to cóż, jeszcze raz przekompilujmy. Zróbmy sobie make clean, mamy taki target, który usuwa nam w katalog build. Uruchommy debugowanie, tu mamy teraz builda, buduje nam się, flashuje automatycznie. No i cóż, lecimy. Tu. Super. Global. Ok. I widzimy, że przełączenie kontekstu się dzieje. Tak? Bo ta zmienna wykonuje się jeden raz. A te taski mniej więcej mają porówno, nie? I tak będzie ciągle, bo robimy okrężne przełączanie. Więc przebrnęliśmy przez to.
Ja jestem zadowolony, że mi się udało pokazać i wyjaśnić Tobie, jak to działa. Jeżeli z tym context switcherem będziesz miał problem, to, to napisz mi komentarz, uzasadnij, co jest nie tak, to spróbuję może napisać jeszcze raz jakiś taki w formie jakiegoś takiego wpisu w readme lub czymś takim. No i już. Tak jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania, to jeszcze chciałbym tu spróbować jedną rzecz pokazać. Dobra. Weźmy sobie to. Output of one. CD. No, nie musimy robić CD. Tu mamy ten plik taki zasemblowany, nie? No tu jest właśnie nasza ta funkcja bezpośrednia, jakiś tam context switcher czy launcher. Tak samo został wkompilowany. Nasze taski, także no, można sobie poczytać, na co to zostało pozamieniane. W formie ciekawostki. Dobra. No trzeba było przejść do podsumowania, nie? Także podsumowując, udało się nam napisać własny scheduler. Programowaliśmy za pomocą debuggera i OpenOCD naszego boarda, czyli STM32F4 Discovery, mikrokontrolerem STM32F407V, coś tam. Także mam tu podłączone sterling, to jest do przykładu Cube Programmer, Connect. Tu mamy w pamięci tego mikrokontrolera zdefiniowany pierwszym adresem wierzchołek stosu oraz nasz reset handler. I jak sobie wejdziemy nasz reset handler, to faktycznie jego symbol jest 308, tak, czyli widzimy, czyli się zgadza, czyli jest to nasz program. Także no fajnie, co więcej, no RTOS działa, prosty scheduler z context switchem, czyli za pomocą tej funkcji przełączaliśmy sobie taski. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie wady ma ten nasz RTOS, który zrobiliśmy. No, kontekst jest przełączany tu. Teraz, no tak, no nie wywłaszczamy tego, Systic jest jakby, działa tylko sam. I teraz muszę się zastanowić, ja tego też nigdy się zastanawiałem, czy ja to dobrze myślę i czy też, no bo tak, jeżeli jest przerwanie i przerwanie zostanie wywłaszczone przez inny, przez Systica, nie? Bo na przykład będzie miał wyższy priorytet. Co wtedy? Czy wszystko będzie działać? Trzeba się też zastanowić. No, na pierwszy taki rzut oka wydaje się, że tak. Też wiem, że wszystkie RTOSy delegują na przykład przerwania do PendSV. Ja już też no, praktycznie ponad pół roku nie pamiętam, jak się tymi RTOSami zajmowałem, to teraz to tak tylko na potrzeby wideo trochę sobie przypominałem. Jest trochę wiedzy tak naprawdę do przyswojenia, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby to dobrze napisać i uniknąć wszelkich błędów. My tu zrobiliśmy tylko prosty context switcher, żeby zobrazować, jak to dzieje, żebyś tu zrozumiał, co się je i o co w to chodzi. Teraz otworzę sobie tu swój GitHub i oprócz tego, co tu napisaliśmy w trakcie tego wideo, to jest też tu moje wideo, gdzie ja tu, znaczy repozytorium, gdzie też pisałem sobie takiego RTOS-a, gdzie się bawiłem. Jeszcze tutaj oprócz tego, co zrobiliśmy, to coś się bawiłem semaforami i kolejkami, czyli tam jeżeli zna się te semafory, no to można to łatwo napisać muteksy i no, kolejki jak się ma te FIFO, LIFO, czy tam no FIFO jest najlepiej, ja to pisałem FIFO. Można się bawić, można dużo rzeczy rozwijać, można po swojemu pewne rzeczy tworzyć, także no, można sobie napisać po prostu RTOS-a do własnych potrzeb. Też tutaj ja zrobiłem zwykły okrężny, można tam jeszcze priorytetowo to schedulować, można no, sobie tam wymyślić, co się tam chce i generalnie no. Tu mówię,
ominąłem sam tutaj, trochę tu się gubiłem, bo ja to rozumiem, tylko że też jest późno, jestem zmęczony, dawno tego dokumentacji rdzenia nie czytałem, więc trochę się tak plątałem, mieszałem, ale no myślę, że Ci potłumaczyłem. No assemblera to ja też nie znam, tylko tak, no przeczytam, ale no, nie znam, więc też tłumaczyłem, na ile miałem. No. No, także tak krótko podsumowując, to by było na tyle. No jak dotrwałeś do końca, no to kurde, gratulacje, ponad godzinę z nim wytrzymałeś. No jesteś już osobą, która umie pisać RTOSy. Jak widzisz, jest to proste, nie? Także jak napiszesz swojego RTOSa, daj znać, co z tego wyszło. I powodzenia. Te źródełka gdzieś rzucę na GitHubie, będę w opisie filmu, także spoko, możesz używać. Tak, wierzę, że jest wszystko git. Powodzenia. A, jeszcze w sumie to spróbuj mój kanał, będzie mi miło. Motywuję do pracy, może coś skomentować, to też jest spoko, jeżeli jest to ok. Mam nadzieję, że zrobisz to, jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne. Wszystko, dzięki, cześć!